Cześć, zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Od zera do automatycznego domu. W tym odcinku sprawdzimy odczyty liczników energii, które dodałem do Home Assistant. Ten materiał znajdziecie teraz w rogu i pokażę Wam, czy opłacało się kupić tanie liczniki i mieć dobre odczyty. Więc serdecznie Was zapraszam, rozważcie subskrypcję i zaczynamy. Dobra, to teraz możecie już widzieć mój pierwszy odczyt zużycia energii przez liczniki, które dodałem do Home Assistant. I dla tych, którzy nie wiedzą, co to było, no to możecie teraz zobaczyć na ekranie, jak one wyglądają. I to były 3 liczniki, każdy na jedną fazę. Na rynku też znajdziecie takie, które mają w tej samej serii, które mają na przykład 2 fazy na jednym urządzeniu. Ja akurat kupiłem wszystkie osobno. W sumie wyszłoby mi chyba trochę taniej, gdybym kupił podwójny i pojedynczy, no ale już mam to, co mam i tu widzicie moje zużycie prądu. Jest to dokładnie ten sam odczyt, jaki dostałem na fakturze z Enei i to są po prostu dni. Może jakieś konkretne godziny będą różne, o które oni sprawdzali od której do której, ale jest to, zakładam, że błąd paru kilowatogodzin. Zużycie widzicie na 2 miesiące. Dodam, że jestem w domu, 5 osób, więc to już wydaje się podejrzanie niskie. I co się okazuje, to zużycie, które ja otrzymałem od Enei na fakturze za ten okres 625 kWh. Tutaj jeszcze w lutym, grudzień, luty, akurat wtedy jeszcze nie miałem moich liczników, ale tutaj od lutego do kwietnia 2024 już te liczniki miałem dodane i tutaj 625, co daje nam około 40 paru procent zużycia w Home Assistant versus to, co jest zadeklarowane na głównym liczniku, więc słabo. I tak się właśnie ma pierwszy miesiąc, kolejny miesiąc 275,4, 229, no i tak to mam te wszystkie rzeczy spisane, no i jak już widzicie, te pozostałe też są znacznie wyższe, ale nadal najwyższy zużycie w Home Assistant to było niecałe 300 kWh i to było chyba w ostatnim okresie, a ja wtedy zużyłem 700, więc różnice są spore i jeżeli przejdę, ja zrobiłem takie porównanie i tutaj widzimy wszystkie okresy, które udało mi się porównać w Home Assistant versus to, co mi napisała Enea z głównego licznika, no i Home Assistant versus Enea 43%, 38%, 41%, 44%, 43%. Powiedzmy, wszystko jest w tej granicy zazwyczaj 41-3%, około 40%, no ale co ja z tym mam zrobić? Zakładam, że mógłbym jakieś tam przemnożyć coś, próbować każdą fazę przemnażać przez jakiś współczynnik i jakoś dochodzi do tej wartości, którą mam, ale zakładam, że to by mi się i tak w przyszłych miesiącach nie spinało, więc nie będę tego robił i na podstawie tego, co ja otrzymałem i no po prostu to nie działa. Można powiedzieć, że to, jak to założyłem, jest niepoprawne. Klamry są na pewno założone w dobrą stronę. Jest, jak widzicie, zużycie cały czas przez wszystkie fazy. Czasami one są bardzo niskie, na przykład ta jedna faza to jest faza 3, która ma najniższe zużycie. Akurat nie wiem z głowy tak, do czego ona jest podpięta, no ale widać, że po prostu to nie działa. Prąd przepływa, ale te odczyty nie są poprawne i wydaje mi się, że ja około 120 zł wydałem na te trzy rzeczy. Może kiedyś pokażę, ile faktycznie, bo już nie pamiętam, ale na przykład trójfazowy licznik, który znajdziemy gdzieś na rynku typu Zamel albo Shelly, wydaje mi się, że kosztuje około 400 chyba 500 zł, Shelly chyba pewnie jeszcze więcej. No i jeśli chodzi o tamte liczniki, na pewno było dosyć sporo komentarzy, że one działają dobrze, że jest 1:1, że wszystko idealnie. No te niestety nie mają dobrych odczytów, no i tutaj mogę wam po prostu powiedzieć, żebyście ich nie kupowali, nie są warte ceny i nie działają dobrze. Może jak gdybym miał jakieś na jednym kablu, to może coś by to zmieniło, ale no po prostu nawet nie będę tego testował, potrzebowałem licznika na całą fazę, no i niestety to nie zdało u mnie swojego zadania.
I to, co teraz zamierzam zrobić, to już zakupiłem nowe liczniki energii i będę publikował materiał na ten temat, jak je założyć i czy one będą miały dobre odczyty, ponieważ mogę również zrobić tak, że po jednym dniu odpalam, sprawdzam, jakie było zużycie w danej godzinie, potem powiedzmy czekam 24 godziny, patrzę, jakie było zużycie, porównuję z odczytami tego nowego urządzenia i wiem, czy działa dobrze. Robiłem to już wtedy na początku przy tych moich pierwszych licznikach i już było coś nie tak, ale liczyłem, że może to musi się jakoś tam rozruszać i będzie lepiej. No ale to nic nie dało, więc teraz co zakupiłem, no to są Sonofa. Działają na tej samej zasadzie, tylko że te akurat to są po Wi-Fi, nie po Zigbee jak tamte liczniki, które kupiłem. Mają ekranik, który od razu można na bieżąco widzieć. Jest ta klamra, opaska na kabel, czyli nie musimy przeprowadzać kabla przez to, czyli odpiąć kabla, co już ja akurat się bałem. Jedyne co, to te urządzenia, to się nazywa POW CT, czyli Sonoff POW CT i jedynie ta klamra jest znacznie większa. Przy tamtych klamrach chyba było do 60 amperów, tu mamy do 100 amperów, czyli naprawdę sporo obciążenia może pójść przez to i powinno być szczytywane dobrze. Jeszcze dobrą rzeczą jest to, że jest antenka, czyli nawet jak to będzie mieć w skrzynce gdzieś tam, no to jest antena, która będzie wyłapywała dobrze sygnał Wi-Fi i zakładam, że to urządzenie już będzie działało. Nie było też tanie, ponieważ takie jedno na jedną fazę kosztowało 150 zł, więc razem to jest około 450 zł. Wydaje mi się, że do 400 można zejść, jeśli jakieś tam kupony i lepsze okazje znajdziecie. Jeżeli byście chcieli to kupić, to również Wam dam link do opisu, gdzie to najtaniej ja akurat znalazłem, więc możecie wejść sobie i zakupić jeszcze przed moim testem. No i życzę mi powodzenia z tymi licznikami, że one już będą działać dobrze, poprawnie i będą dobre odczyty. Póki co, no to muszę tamte wyrzucić. No na pewno nie będę ich używał i ich po prostu nie polecam. Jeśli chodzi o ten materiał, to jest troszeczkę krótszy, ale no chciałem zdać wam relację odnośnie tego, czy te czujniki są ok. No i dajcie mi jeszcze chwilę na zrobienie materiału o tym nowym liczniku energii Sonoffie. A póki co, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. I dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Cześć.